Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. O projektowaniu kuchni, o tym jak ją dobrze urządzić mówiłem już kilka razy, lecz dzisiaj chciałbym stworzyć takie małe kompendium wiedzy. Powiedzieć o najważniejszych rzeczach przy projektowaniu kuchni i jej urządzaniu, czyli o wysokościach, głębokościach, po prostu o wymiarach, o strefach kuchennych, trójkącie roboczym, o materiałach, ale bardziej tak na blatach się tutaj skupię, o oświetleniu, jak zaprojektować dobrze oświetlenie w kuchni. Powiem też o rzeczach, które należy się wystrzegać, żeby po prostu ta kuchnia nie wyszła problematyczna w przyszłości. Nie było po prostu w niej błędów. Jeżeli jesteś tym tematem zainteresowany, a może chcesz zostać projektantem wnętrz, pracować w studiu kuchennym, to zapraszam do mojego kursu o projektowaniu kuchni. Link wraz z kodem rabatowym jest i w opisie, i w komentarzu. Ok, zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj łapkę w górę, to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A teraz zaczynamy. Na co ponoć kobiety zwracają dużą uwagę? Podobno na rozmiar. I słusznie, ponieważ w kuchni wymiar ma znaczenie. Nie tylko w kuchni, ale mówimy o kuchni. On ma znaczenie, dlatego powinien być odpowiedni. Wysokości blatów. Jakie powinny być te wysokości blatów? To zależy trochę od nas. Widzicie tutaj ten schemat. W zależności jak Wy jesteście wysocy, tak ten blat powinien być dopasowany. Pokrótce, kiedyś standard to było 85 cm, a tylko dlatego, że tak było potrzebne, jeżeli chodzi o sprzęt AGD. Ale na szczęście teraz patrzymy na siebie, a nie na sprzęt AGD. Jeżeli masz 170 parę centymetrów, to gdzieś powinieneś już celować w wymiar 90-95 cm. Powiem tak, ja jestem normalnych wymiarów, to jest 170 kilka centymetrów, no dobra. Dla niektórych może to nie być normalny wymiar, ale mam 170 kilka centymetrów i dla mnie blat na wysokości 95 cm byłby idealny. Te blaty robimy coraz to wyższe, po to, żeby się nie schylać. Jak sprawdzić, jak dla Ciebie będzie najlepszy, jaki dla Ciebie będzie najlepszy wymiar, wysokość blatu? Najlepiej gdzieś w kuchni u kogoś, chyba że już masz mieszkanie i mieszkasz, postawić sobie miskę, stanąć przed nią i zobaczyć, czy dobrze by Ci się przy niej pracowało. Tak samo przy blacie, położyć ręce, czy musisz się schylać, czy nie. Jeżeli się schylasz, to ten blat jest za nisko. No nie może być też tak, żebyś te ręce miał bardzo wysoko, bo będą się po prostu męczyły. No dobra, a co robimy, gdy dwie osoby w kuchni rządzą, lubią gotować, a są na dodatek różnej wysokości? Słuchajcie, nie jest powiedziane, że blat musi być na jednej wysokości. Jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze jest taka możliwość, nieraz macie kuchnię tylko na jednej ścianie i wtedy nie byłoby to ok, nie fajnie by wyglądało, ale jeżeli jest kształt litery L czy U, możecie kombinować z tymi blatami. Nie jest powiedziane, że musicie mieć na jednej wysokości. Oczywiście lepiej to wygląda, ale nie zawsze to, co lepiej wygląda, jest praktyczniejsze i wygodniejsze dla Was. Dobra, wysokość barku śniadaniowego różnie też się robi, od 110 do 120, czyli średnia 115 i to jest ok. Ja bardziej zwróciłbym uwagę na coś innego. Barek śniadaniowy często ludzie robią wąski, na 20 cm po prostu. Dla mnie to jest wąsko i ja proponuję, aby zawsze było minimum 30 cm, ponieważ duży talerz ma taki wymiar. Jeżeli chcemy sobie zjeść przy tym barku, a nie tylko napić się i postawić kufel z piwem, to lepiej, żeby on był głębszy. Standardowa głębokość blatu roboczego to 60 cm i pamiętajcie, że kupując blat, kupujecie na metr bieżący, czyli 60 głęboki na 100. Jeżeli będziecie widzieli gdzieś cenę, to będzie za metr bieżący. Dlaczego to mówię? Bo nieraz robimy w ten sposób, że ten blat wchodzi nam w okno. Ok? Tylko wtedy musimy ciąć już to z głębszego blatu, a co za tym idzie, będzie drożej. Głębokość, wysokość jest teraz przejścia między meblami, między ścianą. To jest bardzo ważny aspekt i często niestety ignorowany. Szczególnie jeżeli stawiamy gdzieś wyspę, o której też za chwilkę powiem, o wymiarach danej wyspy, to mamy tak mało miejsca, że nie zwracamy za bardzo uwagi, ile przejścia będzie między tą wyspą na przykład, a meblami czy ścianą. A jak widzicie na załączonym obrazku, jest to bardzo ważne. Zobaczcie, w zależności co będzie
obok ściany, obok mebli, tyle potrzebujemy miejsca. To nie musi być dziecko i stół jadalniany, bo mogą być to meble kuchenne, tak? I widzicie, wtedy w takim przypadku, tu od stołu, ale powiedzmy od mebli kuchennych, jeżeli chcemy, aby druga osoba spokojnie przychodziła, a Wy byście stali przy blacie kuchennym, powiedzmy, potrzebujemy 120 cm. Jeżeli jest szuflada jeszcze dodatkowo, to 135 cm. Jeżeli piekarnik, to powinniśmy móc go spokojnie sobie otworzyć, no i miejsce, aby za nim stanąć. A jeżeli jeszcze z tyłu chcecie, żeby osoba przechodziła, no to te 170 cm powinno być już na spokojnie. A minimalna taka szerokość do przejścia, minimalna, ale już w miarę wygodna, to jest 80 cm. Dlaczego tak mało? Bo jedna osoba spokojnie przyjdzie. Szczególnie jeżeli mamy wyspę, tu jest ściana powiedzmy, to pamiętajcie, że my potrzebujemy najwięcej miejsca tutaj, na wysokości barków. A wyspa jest niżej, po prostu jest niżej. Tak więc my spokojnie, niosąc coś, talerze, jakieś tace, cokolwiek, przejdziemy przy tych 80 cm. Tak więc jeżeli macie mniej, no to trudno, no to tak można zrobić, byleby nie było w ten sposób, że jeszcze tutaj są meble kuchenne i na przykład chcecie szufladę, no bo wtedy już nie staniecie, tak? Nie staniecie, nie otworzycie tej szuflady. Dlatego należy na to bardzo dużą uwagę zwrócić. 80 cm to jest minimum, jeżeli mamy meble kuchenne, szuflady z jednej i z drugiej strony, idealnie jest, jeżeli między tymi meblami jest 120 cm. Ale życie pokazuje, że bardzo często szerokość to jest tylko 100 cm, tylko. Nie jest tak mało, bo 100 cm plus 60 cm szafki głębokości, to już ta kuchnia ma 240 cm. Ale jeżeli jest te 100 cm, no to też damy radę. Tu książka mówi o 120 cm, a życie trochę inaczej. I a propos tej wyspy, zdarza się, że ludzie na siłę chcą zrobić wyspę. I wtedy robią, no ja bym to wyspę nie nazwał, bardziej szafką, 90 na 80 cm, 90 na 100, taki klocek po prostu postawiony. Uczciwie powiem, no można? No można, tak? Tylko po co? Tracicie wtedy miejsce, przejście nie jest ergonomiczne, tylko że możecie powiedzieć, że jest wyspa. Pomyśleć wtedy o półwyspie, byłoby to lepsze, bo szafki jeszcze sobie dołożycie, blat roboczy będziecie mieli, o którym za sekundkę powiem. To jest wygodniejsze, fajniejsze niż zwracanie uwagi na wygląd albo na modę, bo ja chcę wyspę. Jeżeli nie macie miejsca na tyle, to lepiej z niej zrezygnować. Ten półwysep pomaga nam często w tym, aby blatu roboczego była odpowiednia ilość. A odpowiednia ilość to 200 cm minimum. Tak, ktoś powie, hopie, ty przyjdź do mnie do izby, to obejrzysz, ja? 200 cm. Ja wiem, ale można kombinować. 2 metry to nie jest znowu tak dużo, a pamiętajcie, że stawiamy jeszcze tam czajnik, jakiś ekspres, robot i tego blatu nam coraz mniej się robi. Jeżeli nie mamy tego na tyle miejsca, warto pomyśleć o rozsuwanym blacie, tak jak na tych zdjęciach, o dodatkowym na ścianie obok, o którym powiem przy rozwiązaniach do małej kuchni za niedługo, lub jeżeli masz taką możliwość, postawić warto stół jadalniany bardzo blisko, bo tak naprawdę później nawet na tym stole możesz gotować lub odkładać gotowe dania. Do tych wymiarów właśnie to jest jeszcze ważne, żeby ten blat roboczy był przynajmniej 2 metry. 2 metry długości blatu roboczego. Ok? Na jakiej wysokości wieszamy górne szafki? No zobaczcie tutaj na te zdjęcia. To już powinno dać Wam do myślenia, że nie mogą być zbyt nisko, ale też nie mogą być zbyt wysoko, no bo musimy widzieć, co znajduje się na górnej półce. Dlatego oczywiście dostosowujemy je do swojego wzrostu. Niemniej trochę jesteśmy uzależnieni tu od okapu. A okap jest, wysokość powieszenia okapu jest uzależniona od tego, czy mamy płytę grzewczą elektryczną czy gazową. Jeżeli mamy płytę elektryczną indukcyjną, możemy sobie
meble kuchenne górne powiesić na 50 centymetrach nawet od blatu roboczego. Zazwyczaj jest to 60 cm, ale jest możliwość, że powiedzmy 50, 55, 60 cm. Jeżeli jest taka możliwość, też 60 byłaby lepsza, no ale to tak jak mówię, jest trochę uzależnione od tego, gdzie blat roboczy jest i jacy wy jesteście wysocy. A jeżeli mamy płytę gazową, to sam okap powinien być wyżej, na wysokości nawet 75 cm od tej płyty gazowej. I teraz jest tak, że często ludzie mówią, ok, ale ja chcę mieć meble na tej samej wysokości co okap. Lepiej nie. Słuchajcie, no nie będzie to praktyczne, bo sam front otworzycie do pierwszej, nawet może i drugiej półki się dostaniecie, ale do tej górnej już będzie problem, tak? To albo lepiej, żeby ten okap jednak był wyżej niż meble, albo dać okap skośny i wtedy sam dół będzie Wam się kończył z wysokością mebli górnych, nie będzie to źle wyglądało, a okap będzie spełniał swoją rolę. Dobrze, zasada trójkąta roboczego, taka złota zasada, fajnie jest, jeżeli jest możliwość, aby jej się pilnować, bo dzięki temu ta kuchnia jest ergonomiczna, funkcjonalna. I o co chodzi w tej zasadzie? Ano chodzi o odpowiednie ustawienie lodówki, płyty z piekarnikiem i zlewozmywaka względem siebie. Należy te sprzęty rozmieścić względem siebie tak, aby był odstęp przypominający trójkąt. Ma to na celu wyeliminowanie takich zbędnych kroków, zbędnego poruszenia się w trakcie przygotowywania posiłku. Zaczynamy od lodówki. Tą lodówkę staramy się umieścić najbliżej wejścia do kuchni. I teraz tak, następnym sprzętem super, jak jest zlewozmywak. I między lodówką a zlewozmywakiem powinna być odległość 120 do 210 cm. Między zlewozmywakiem a kuchenką 120 a 210, a między lodówką a kuchenką 120 do 270 cm odległości. No dobra, ale mi powiecie, no ale jeżeli ja mam meble tylko na jednej ścianie, no to za cholerę nie wyjdzie mi tutaj trójkąt. No nie wyjdzie, prawa nie ma, ale warto się wtedy trzymać tej konstrukcji, że najpierw lodówka, później zlewozmywak, później płyta grzewcza. I odpowiednie odległości, odstępy między nimi, ale o tym też jeszcze wspomnę przy błędach. Dobra, a teraz strefy kuchenne. No, dobre rozplanowanie i wydzielenie stref kuchni jest ważne. Za chwilę powiem, co ogólnie o tym myślę, ale jest to ważne i fajnie, aby tak było zrobione. Ogólnie, projektując kuchnię, musisz myśleć praktycznie. I zastanów się, jak zachowujesz się podczas gotowania, sprzątania po tym gotowaniu, gdzie trzymasz garnki i talerze. Przychodzisz ze sklepu, chcesz położyć zakupy, gdzie je będziesz wypakowywać. No i tak właśnie o to chodzi, żeby te strefy były w miarę logicznie pokładane. Mamy 5 stref. Pierwsza strefa kuchenna to strefa mokra, czyli miejsce, gdzie mamy zlewozmywak, zmywarkę, miejsce na brudne naczynia i ewentualne miejsce do suszenia naczyń. I ta strefa nie powinna być zbyt daleko od strefy przechowywania naczyń. No bo jeżeli wyciągamy ze zmywarki, no to chcemy od razu do odpowiedniej szafki te naczynia schować. Druga strefa to właśnie te miejsce do przechowywania naczyń. Tam są talerze, garnki, trzymamy sztućce, szklanki. Powinna być właśnie ona blisko strefy mokrej. Kolejna strefa to strefa do gotowania i pieczenia. Tutaj powinniśmy mieć wspomniane blisko naczynia, lecz w niedalekiej odległości również spiżarkę, lodówkę czy cargo. W strefie kuchennej będzie piekarnik, płyta grzewcza, mikrofalówka, lecz również coraz częściej Thermomix, grill wolno stojący, jakiś robot kuchenny. Miejsce do przechowywania pożywienia to 4. strefa w kuchni i będziemy mieli tutaj lodówkę oczywiście, spiżarkę, cargo, gdzie chowamy swoje zakupy. Warto, aby blisko tych miejsc był również stół lub pusty blat, na którym będziemy mogli postawić siatki z zakupami, no i rozpakowywać te rzeczy zakupione. No i ostatnia strefa to strefa przygotowywania pokarmów. Musimy tutaj pamiętać, aby było jak najwięcej blatu roboczego w jednym kawałku, no bo nieraz z tymi garnkami, pokarmami potrafimy się rozstawić. No i wszystko fajnie, ale co zrobić, jak ta kuchnia jest mikroskopijna i człowiek się po prostu cieszy, że do niej coś weszło i lodówka się zmieściła i jeszcze można ją otworzyć, no po prostu pełny sukces. To co z tymi strefami? Pewnie nie powinienem tego mówić, ale no niestety w takiej sytuacji wolałbym zachować trójkąt roboczy, jeżeli jest taka możliwość, bo też przyłącza nieraz nas trzymają, a
naczynia, pokarmy, no dajemy tam, gdzie mamy po prostu na to miejsce. No niestety, książka jedno, życie drugie. Ale nie oznacza to, że jesteśmy na przegranej sprawie. Nie, jest kilka fajnych, ciekawych sposobów do małych kuchni. Przede wszystkim, jeżeli masz mało blatu, możesz zrobić rozsuwany blat. Poświęcić jedną tylko szufladę, ale dzięki temu wydłużysz sobie blat roboczy. Postawić blisko stół jadalniany, na którym normalnie możesz przygotowywać przecież jedzenie lub odstawić zakupy. Dodatkowo, chociaż ja tego nie bardzo lubię, ale dodatkowo można w pasie między meblami, ten pas między meblami zagospodarować. Czy na jakieś półeczki, czy na relingi, czy na przyprawy. Nie lubię zagraconych miejsc, ale jeszcze bardziej nie lubię niefunkcjonalnych kuchni. A jak już jestem tutaj przy tym punkcie, to jeszcze kilka takich dodatkowych, ciekawych pomysłów do małych kuchni. Zresztą zapraszam do osobnego odcinka na ten temat, bo tam jest zdecydowanie więcej różnych rozwiązań. To tak, jeżeli masz małą kuchnię, brakuje Ci mebli, nie możesz dać na drugiej stronie mebli, bo nie byłoby przejścia, to te meble, które masz w kuchni, warto pomyśleć, aby zrobić je głębsze. Standard to 60 cm, ale Ty możesz zrobić na 80-90 cm i te dodatkowe miejsce wykorzystać na schowki, na różne jakieś szafki do przypraw, na sztuce, talerze, etc. Gdy masz mało blatu, to tak jak wspomniałem, warto pomyśleć o tym wysuwanym blacie lub na drugiej ścianie dodać wąski jakiś barek. Blat wąski, choćby na 25 cm, gdzie już coś odłożysz, choćby przygotowaną potrawę. Wszystko, każdy blat, każde miejsce na pewno się przyda. Pamiętaj też o możliwości zrobienia szuflad w cokołach. Meble warto zrobić do samej góry. Każdy centymetr po prostu wykorzystaj. Dobra, szybko idę, bo tak jak powiedziałem, chcę zrobić takie małe kompendium wiedzy, tak więc idę dalej do bardzo istotnego, ważnego punktu, czasami bagatelizowanego niestety, do instalacji elektrycznych w kuchni. Powiem o oświetleniu i o gniazdkach. Planując oświetlenie w kuchni, musisz pamiętać, aby rozmieścić punkty świetlne na suficie tak, aby dobrze oświetlały nam cały blat kuchenny, te miejsce robocze. Dzięki temu podczas gotowania będziesz miał wystarczająco jasno nad blatem i w całej kuchni. Takie lampy, powiedzmy natynkowe, należy umieścić jak najbliżej szafek górnych. Zazwyczaj jest to 90 cm od ściany, ale, bardzo ważne ale, ważne, aby zwrócić uwagę, czy fronty szafek górnych nam się otworzą. Jeżeli masz halogeny, sufit podwieszany, to jest ok, ale jeżeli masz właśnie natynkowe, tak teraz lubiane tuby świetne, to musisz na to zwrócić uwagę. Dlatego te 90 cm jest umowne, bo są one uzależnione od tego, jak głębokie mamy szafki górne, jak mamy podzielone drzwiczki na nich, jak te fronty się otwierają. Przyjmując, że są to szafki pionowe o szerokości 45 cm, a głębokości 30-35 cm, czyli taki standard, z pewnością wspomniane 90 cm będzie ok. Warto również zamontować pod spodem szafek wiszących dodatkowe podświetlenie blatu, które może też być traktowane wieczorem jako światło nastrojowe. Warto, jeżeli mamy wyspę, barek czy półwysep, to nad blatem można zamontować wiszące lampy, które automatycznie będą dekoracją. I ogólnie jak biorę się za projekt kuchni, rozmieszczenia oświetlenia, to staram się, aby była jedna jakaś lampa główna, która po prostu jak wchodzę do kuchni sobie zapalam, wszystko widzę, wszystko mam pod ręką, ale oprócz tego dodatkowe oświetlenie właśnie na ten blat roboczy, żebym tą lampę główną mógł wyłączyć, ale ten blat, żeby miał dobrze oświetlony. Można pomyśleć i zachęcam, i coraz częściej się to robię, aby były podświetlenia szuflad, szafek. Jest to wygodne, szczególnie wieczorem w nocy. Można pomyśleć, jeżeli chcemy zrobić nastrojowe jakieś oświetlenie w kuchni, mamy kuchnię otwartą na jadalnię, powiedzmy na salon, żeby podświetlić, dać jakiś pasek lodowy pod szafkami, czyli przy cokoliku. Pięknie to wygląda, chyba że masz kurz na podłodze. Idealnie to będzie wtedy widać. Także warto się zastanowić, czy takie oświetlenie, podświetlenie robić. Gniazdka są niesamowicie istotne, bo często ich po prostu brakuje w kuchni. Jasne, do sprzętu AGD wiemy, że mamy lodówkę, mamy piekarnik, mamy płytę, to pływa okap, to potrzebujemy dać
gdzieś gniazdko. Są różne szkoły i coraz częściej słyszę, bo piszę gdzieś tam artykuły, jak piszę na ten temat, że warto zrobić w ten sposób, aby wyjeżdżając na wakacje, wyciągnąć sobie taką wtyczkę, mieć taką możliwość wyciągnięcia wtyczki, no to słyszę, ok, ale to najłatwiej jest kliknąć bezpiecznik i wyłączyć. Tak, tylko nie zawsze chcemy wyłączyć na przykład lodówkę. Ale już inne sprzęty, tak myślimy o tym. Bardzo istotna sprawa, zmywarka i gniazdko przy zmywarce. Nie dajemy nigdy gniazdka za zmywarką, ponieważ zmywarka jest bardzo głęboka. Jeżeli damy jeszcze gniazdko i ta wtyczka będzie wchodziła, to po prostu zmywarka nam się nie zmieści przy standardowej głębokości szafek tych 60 cm. Także gniazdko do zmywarki jest zawsze obok w szafce. Gniazdka takie drobne, to zależy jak dużo gotujecie, jak lubicie gotować. Zawsze trzeba przemyśleć. Stoisz sobie przed blatem i kombinujesz. Ok, tu będę miał czajnik. Tu mam dużo blatu roboczego, potrzebuję blender, będzie stał Thermomix, potrzebuję robot kuchenny. A może tak jak ja, już to wiem, że to wspominałem, ale ja w kuchni zazwyczaj ładuję telefony. No to dodatkowe mam gniazdko, tak naprawdę 3 gniazdka tam są w tym miejscu, gdzie podłączam ten sprzęt. Musisz po prostu przemyśleć, co będziesz robić, w jakim miejscu, poobracać się w tej kuchni i wtedy zaznaczasz tu gniazdko, tu 2, tu 3. I na 100% jak to dobrze przemyślisz, to dodaj sobie jeszcze jedno gniazdko dodatkowo i wtedy będziesz miał dobrze rozplanowaną kuchnię pod tym względem. Ja zazwyczaj robię kuchnię w zależności od tego, jak wysoki mam blat kuchenny, na jakiej wysokości. Jeżeli on jest na 90 cm, jak wspominałem, tak jest ostatnio bardzo często, to ja gniazdka robię na wysokości 100 cm. Koniecznie teraz trzeba też przewidzieć gniazdka USB. Znaczy, koniecznie. No nie musisz, nie zrobisz, to świat się nie zawali, ale trzeba iść trochę z postępem ducha, no i warto to zrobić. Zanim powiem o takich najczęstszych błędach spotykanych przy aranżacji i urządzaniu kuchni, to jeszcze tylko chwilkę o blatach, bo wiem, że to bardzo dużo ludzi interesuje. I jakie blaty najlepiej zamontować? A ile masz pieniędzy? No dobra, no to nie powinno tak się pytać. Ale słuchajcie, faktycznie trzeba zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Na te pieniądze, na tą kasę, ile mam tych pieniędzy przeznaczone na blat, bo sam blat może kosztować tyle, co meble kuchenne tak naprawdę. Później, jak długo tą kuchnię myślę użytkować, bo może ja myślę mieszkać tutaj 3, 5, 7 lat, a później już na pewno się stąd wyprowadzę. Później, czy jestem taką osobą, że wolę sobie zmienić od czasu do czasu wystrój, czy niekoniecznie wolę mieć to już ponadczasowe, stawiam na to, aby jak raz zrobię, do śmierci. Gnioca, nie łamioca ma być. To wtedy masz, no oczywiście blatów jest bardzo dużo. Tu jest odcinek, o tym zrobiłem wszystkie wady, zalety tych najważniejszych blatów, zrobiłem testy. Zapraszam, kto nie widział, to myślę, że warto, bo wtedy się przekonacie, który blat, uważam, że się przekonacie, który blat będzie odpowiedni dla Was. Najbardziej popularny blat laminowany. Bardzo go lubię, ponieważ ma bardzo dużo wzorów, kolorów, bardzo łatwo go można modyfikować, tak naprawdę wycinać w nim i jest najtańszy. Tak, jest najtańszy i za to go też bardzo lubię, bo to, co drogie, nie zawsze jest najlepsze. Choćby właśnie blat marmurowy, który jest cholernie drogi, a który jest cholernie trudny w utrzymaniu. Ja wiem, że ludzie sobie dają z tym radę, ale jest trudny w utrzymaniu. A jeżeli nie lubisz za bardzo myśleć o sprzątaniu, to marmur nie. Inaczej, marmur w ogóle sobie wyrzuć z głowy. Są inne kamienie, jak granit, o którym zaraz wspomnę, a marmur nie. Blat laminowany polecam dla tych, którzy nie chcą za długo mieszkać w danym miejscu, chcą zmienić po kilku latach blat, nie mają za dużo pieniędzy albo chcą mieć po prostu bardzo duży wybór w kolorach i wzorach. Kamień, tu mam na myśli bardziej granit, ale również spieki kwarcowe, bo no nie jest to odcinek tylko o blatach, dlatego nie będę wymieniał, właśnie w tamtym odcinku wszystko to wymieniałem, o różnych konglomeratach i innych blatach rozmawiałem, ale można postawić w miarę na jednym granit i spieki. To jest drogi materiał, ale faktycznie jeżeli stawiasz na to, żeby mieć już coś dożywotnio nawet, bo jeżeli będziesz dbał, to będzie to dożywotnio,
to warto pomyśleć o granicie. Jest on bardzo drogi, ponieważ jest to sam materiał nie tani, ale i w robociźnie, w obróbce, w transporcie, po prostu wszystko to kosztuje. Niemniej, jeżeli na przykład wybudowałeś sobie dom i uważasz, że to jest dom Twój już docelowy, to na pewno bym się zastanowił. Nie każdy lubi granit, ale spieki idą tu w pomocy, bo granit jest zimny w dotyku. Spieki już nie, tak więc można jeszcze tutaj pomyśleć, aby w tym kierunku iść. Trzeci blat i ostatni, o którym powiem, można powiedzieć, że taka nowość, ale to jest nowość od kilku lat już. To blaty HPL. I bardzo dużo pytań mam, co z tymi blatami, czy warto, czy nie warto. I powiem tak, warto. Według papierka, tego co czytam, tych parametrów, jakie one mają, to warto. Dlaczego? Bo to jest blat zrobiony jakby z laminatu. Po prostu jest zgrzany, ściśnięty z kilku czy kilkunastu warstw laminatu. Może on być cienki, ten blat, i dzięki temu laminat sam w sobie nie jest wodoodporny, tak więc możemy podwiesić szafki, możemy podwiesić zlewozmywaki pod ten blat. Ma bardzo dobre parametry ten blat, a jest dużo tańszy od kamienia, droższy od laminatu, ale tańszy od kamienia czy konglomeratu. Także warto, ale czy tak na 100% warto, to przekonamy się za 5-10 lat. Jak te blaty będą już po prostu długo użytkowane i wtedy będziemy wiedzieli, jak z upływem lat one się sprawowały. To są trzy takie różne gatunki, powiedzmy poziomy blatów, dlatego o nich wspomniałem tutaj, a ktoś, jeżeli chce więcej się dowiedzieć na temat blatu, jest osobny, dosyć długi odcinek, bo z testem, ale myślę, że warto do niego zerknąć. A teraz najczęściej spotykane błędy. Dla mnie błąd w aranżacji kuchni, w projektowaniu kuchni to, jeżeli ja nie mam tych 2 metrów blatu roboczego. Naprawdę to się szybko może zemścić, człowiek się będzie wkurzał, żeby nie powiedzieć mocniej denerwował. Dlatego to jest jedno, jeżeli bym nie miał, to pewnie bym kombinował to, co wcześniej mówiłem o wysuwanych blatach czy stole. Drugi błąd to płyta grzewcza zaraz przy ścianie lub na przykład przy lodówce, bo to też można traktować jak ścianę. No słuchajcie, a gdzie ten garnek postawić? Ten garnek ma nieraz ucho, tak, do chwytania. Będzie większy garnek, no i już będzie problem. Musi być przerwa. Druga rzecz. Ile razy się Wam zdarzyło? Ręka w górę, kto chwycił garnek i się poparzył. Jeżeli nie będziesz miał miejsca, tu będzie stał drugi garnek, to trzymasz ten garnek i parzysz się dalej. A tak, najlepiej mieć 40 cm przerwy między płytą grzewczą a ścianą czy lodówką, to możesz odstawić na bok ten garnek. Te 40 cm to jest już taki fajny, idealny wymiar, ale jeżeli będzie te 10 cm, to już jest ok, no bo przynajmniej duży garnek możesz postawić na tej płycie i nie martwić się, że będzie dotykał ściany, płyty, lodówki. Trzeci błąd, mała przerwa między zlewozmywakiem a płytą. To, co o trójkącie roboczym mówiłem, najlepiej by było, jakby tak było, ale jeżeli nie masz, to też najlepiej te 40 cm, aby ze zlewu coś wyciągasz, móc postawić, aby właśnie ten gorący garnek móc odstawić, aczkolwiek od razu, bo zaraz ktoś mi zarzuci, gorących rzeczy nie powinniśmy stawiać na blacie, bo mogą się odkształcić, tak, faktycznie tak jest, no ale jakby mnie parzyło w ręce, to w nosie, że tak powiem, bym miał to, że się odkształci blat, tylko po prostu odstawiam garnek. 40 cm to jest ok, nie może być na przykład tutaj te 50 cm przerwy, to jest za mało. To jest za mało. Tak kombinować, żeby było więcej. Kolejna sprawa, piekarnik w narożniku. Też nie. Najlepiej jak mamy z jednej i z drugiej strony miejsce, aby go otworzyć. No mam nadzieję, że takie kompendium wiedzy Wam się przyda. Dajcie znać, czy chcielibyście, abym jeszcze to rozwinął, coś więcej na ten temat powiedział. Dajcie znać też, z jakimi Wy błędami w kuchni się spotkaliście, bo Wy to jak zwykle kopalnia wiedzy jesteście i to pomoże nie tylko mnie, ale również innym osobom. Te osoby, które chcą poszerzyć wiedzę, to zapraszam do tego mojego kursu, bo tam jest naprawdę wiele godzin wraz z przykładami, wraz z moimi projektami technicznymi, budowlanymi, rozrysowany każdy aspekt instalacji wodnej, elektrycznej, etc. Dla tych, którzy aspirują i chcą zostać projektantem, to tam jest i dosłownie dana
umowa, powiedziane na co trzeba zwrócić uwagę, pokazane jak zrobić inwentaryzację, czy to w stanie deweloperskim, czy w mieszkaniu zamieszkałym. No po prostu po takim kursie już na pewno będziecie sami mogli aranżować, projektować kuchnię. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to kliknijcie tą łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, dzwoneczek. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!